Bonjour moi drodzy, Krzysiek z tej strony na kanale Kolorover. Witam Was w kolejnym kolorowym nagraniu. Dzisiaj jedziemy sobie zobaczyć niedzielnie pewną kwiecistą okoliczność. Mianowicie będzie to święto fiołka w wiosce Tourette-sur-Loup, którą już pokazywałem Wam kiedyś przy okazji opowieści o kolejce, która wiodła tamtymi zboczami, tamtymi chciałem powiedzieć. Jesteśmy w miejscowości Cagnes-sur-Mer i dzisiaj wycieczka będzie mocno międzynarodowa, ponieważ mamy reprezentantów różnych nacji. Jest Wielka Brytania, jest Polska razy 2 oraz jest Hiszpania. Za chwilkę małe przedstawienie uczestników. Jest głośno, jest zgiełk, jest niedziela, przepraszam, może zdejmę te okulary albo nie. Jest niedziela marcowa, ciepła, pierwsza ciepła niedziela od dawna, mnóstwo ludzi na ścieżkach. A z kim jedziemy, bo dokąd już wiecie, a z kim, to zaraz w kilku słowach opowiem. Okej, dzisiejszy film będzie częściowo pewnie się po angielsku odbywał, bo to jest nasza, albo po francusku, natomiast tą uczestniczkę już znacie i wciąż domagacie się jej większej obecności na filmach. Otóż voilà, jest Aleksandra dzisiaj w anturażu takim swoim jednym z ulubionych, cieplutkim. Zobaczymy, kto miał rację z tymi ubiorami. Jest dobrze Wam znany Iwan Blanco-Villard, Iwan de Terrible, który reprezentuje dzisiaj sekcję północną. Jak widać, ubrał się w swoją krówkowy strój. I będzie też konkurencyjne wideo robił. I am just telling that you are going to also do the video. So just two YouTube stars in one ride. No i jest z nami po raz pierwszy Rafa. Rafa is from, you are British? Yes. Rafa is British and he's jest przewodnikiem rowerowym na Trek Travel, także ma najnowszą Madonnę z tą słynną famous hole in the seat post. This is what your bike is famous for, and you are famous. Not now. So right now we just met, maybe not now, but okay. So we are just going to jedziemy do Tourette-sur-Loup, nagrać sobie święto fiołkowe i będzie pochód, będą jakieś pewnie smakowitości, ciekawostki przyrodnicze. No wspaniały sposób na spędzenie niedzieli w duchu kolarstwa romantycznego. Allez-y, c'est parti, on commence, jedziemy. Nie będzie dzisiaj sporo materiałów z jazdy, bo dzisiaj głównym celem jest obejrzenie właśnie tych obchodów Dnia Fiołka. Będą różne marsze, czyli targi, o! Marche Provençal, targ prowansalski na przykład. To tam będzie Marche Violet. Fiołkowy mamy nadzieję spróbować jakichś specjałów fiołkowych. Francuzi lubią sobie różne specjały do jedzenia urozmaicać. O, to jest dobre słowo. Aromatami fiołkowymi. Spodziewamy się na przykład lodów fiołkowych. Czy tak się stanie i czy będą, dowiemy się już niedługo. Jesteśmy na rądku, gdzie rozdzielamy się przeważnie, znaczy gdzie dzieje się skręt na nasze winiarnie w Saint-Jeannet, tak? To jest tutaj przypadłość Aleksandry i ostatnio, w tym roku będziemy... Iwan, you know some Polish words. Tak. Dobra, dobry. Ale znasz, you also know the other one, but don't say it loudly. Buziaki. Buziaki. Buziakko. Why do you know those words? No. Not bad words. That's a Spanish word for a turn. Okay, so what about, jak będą Twoje winiarskie podboje w tym roku się odbywały? Będą, tak? Będą się odbywały, natomiast jeszcze nie mam żadnych tutaj szczegółów, także... Zaczną się pewnie w kwietniu. W kwietniu się zaczną, a zobaczcie, tu jest taki, to o Saint-Jeannet to mówię o tej górce i o tamtej miejscowości, a teraz jesteśmy na jednym z tutaj z famous stopów takich kolarskich. Zobaczymy sobie jeszcze, na czym tutaj jeżdżą lokalsi. O, na Chrono. O, zobaczcie, jakie piękne Colnago. To jest jakiś, o, Ritt. O kurde, Ritt ten, widzicie? Jaki ładny ten, śliczny dziewczęcy rower Ritte.
Mnóstwo kolarzy się tutaj wygrzewa. Kłota Rebel znana. O, to jaka kłota zielona. Krajon. Bonjour. Zobaczcie, jakie kurde maszyny. O, to jest Cannondale. O, Cannondale z zawieszeniem tylnym. To jest dobre. O, S-Worksy. Luke, taki, który dawno chyba nie widział serwisu. Ciągnięty z jakichś czeluści piwniczych. Dobra, jedziemy do tego Tourette-sur-Loup, bo nam tutaj za dużo czasu się schodzi na tych przyjemnych postojach. Tej dróżki wam chyba nie pokazywałem nigdy. Ładny taki taras właśnie między Saint-Jeannet a Vence, czyli tym Vence z Witolda Gombrowicza słynącym. Bardzo fajna dróżka. Słucham, tutaj uwaga, jesteś na wizji twojej. Nie, no nic, bo oczywiście to są takie rzeczy zza kadru, może mogę powiedzieć, że mieliśmy pewne nieporozumienie w kwestii doboru trasy i Krzyś chciał jechać inną, ja chciałam inną, ale w sumie stwierdziłam, że jest mi wszystko jedno, więc chciałam zapytać, czy Krzysiu jesteś zadowolony z trasy, Tak, którą wybraliśmy? ja jestem bardzo jestem content z przebiegu tej trasy, bo właśnie chodziło mi o to, żeby jechać w takim, patrzcie, słoneczku cały czas. To jest taka trasa o nieco mniejszym natężeniu ruchu, szeroka, dużo kolarzy, piękne widoki, można sobie spokojnie pogadać. No nic, tylko jechać. No będziemy w tym Tourette za jakieś pewnie 5 do 8 km i tam już sobie pofiołkujemy. No, patrzcie, spodziewaliśmy się tego, ale nie aż tak wcześnie w stosunku do Tourette, bo jeszcze do niego zostało dobre 3 km. Już się tworzy korek. Po raz kolejny widać, że rower to nie jest taka zła maszyna. No, zwłaszcza w takich sytuacjach weekendowych różnych wydarzeń. No, mają trochę problem ludzie, bo jest to jedna z głównych tutaj przepraw ze wschodu na zachód, z tą górną częścią. Do Grasse na przykład. A na dole też jest zamknięta promenada między Villeneuve a Antibes, bo jest bieg. No to jest zawsze sporo utrudnień wiosną i latem. Dlatego samochodowe wydanie lazurowego to jest nie jakiś super pomysł. Jedźmy. No i się wyjaśniło, patrzcie. Od tego ronda, do tego był korek, jest zamknięta droga. Tu już parkują autokary z różnymi ludźmi, głównie starszymi. Znowu się wybraliśmy na emerycką imprezkę. Targ kwiatowy. Pardon, attention. Na szczęście dla roweru nie jest zamknięta ta droga. Szykuje się naprawdę fajne wydarzenie. No i proszę, dotarliśmy do Tourette-sur-Loup. Jesteśmy po security check, kontroli bezpieczeństwa. Pan nas tutaj przeskanował poszukiwaczem metalu. Nie znalazł moich bioder. Ktoś słaby miał ten wykrywacz, ale tak właśnie nie przykładał za bardzo do tej swojej roboty. Otherwise, jesteśmy w Tourette, które tętni życiem. Jest przepiękna pogoda, jest cieplutko. Po raz kolejny się zastanawiam, jak oni tutaj selekcjonują swoje ubrania. I już nie mówię tylko o cyklistach, ale też o normalnych ludziach, którzy przy temperaturze odczuwalnej pewnie z 20 stopni chodzą po prostu w puchówkach. Ale to już nie moje zmartwienie. Natomiast niezmiennie szczęka mi opada. Idziemy zobaczyć, co jest na ryneczku. Spodziewamy się jakichś specjałów, tak jak mówiłem, żywieniowych, specjałów wizualnych. Mają być koncerty o 14:30, czyli za 2 godziny, za czym nam się tutaj zejdzie. Będzie parada fiołkowa i będzie bitwa fiołkowa. O, Państwo tu mają kanapeczki. Smacznego, bon appetit, a to jest Tourette-sur-Loup w pełnej krasie. Kurczę, zobaczcie, jak to wszystko wspaniale wygląda z tej perspektywy. Ach, to będzie piękny dzień.
Tu jest jakaś wielka stołówka. It's a place where you should eat all you have. Okay, All you have. We have something to eat? No? Start eating all you have. Dobrze. They all have the same sandwiches. Maybe there is a place There's a market. when you can receive one There's a market. for free, maybe. Let's hope. Okay, let's do this. Zobaczcie, jaki tutaj się trafił skarb, którego wcześniej nie widziałem. Przejeżdżałem, to jest pierwszy raz otwarta szopa. Pan tutaj ma jakieś porszaweczki 3 na renowację. Mnóstwo innych bibelotów. Jakieś małe muzeum Wespy. Super sprawa. No akurat na Porsche się jakoś specjalnie nie znam. I nie powiem wam, to jest w ogóle sam szkielet, tak jakby karoseria, ale zobaczcie, jakie wspaniałości pan tu ma w tym garażu. Oj tak. Podłubałby sobie tutaj. No to jest ta motoryzacja, która już nie wróci do nas w wydaniu spalinowym, pachnącym pięknie. Coś wspaniałego. Oj, pardon. Dobrze, idziemy już tam przed chwileczką, przed nami jest ryneczek i za chwilę się zacznie crème de la crème. Ale zapachy przepiękne, szkoda, że Państwo tego nie czują. Chciałoby się rzec. No, Tureculu w weekendy wiosenne, jak ostatnio tu byłem, to było jeszcze pustawo, ale zobaczcie, co tu się odbywa. Oj, coś czuję, że wyjedziemy stąd ciężsi o duże ilości gramów. O, jest i karuzela, no. Wszyscy jedzą, kolejka. Boulangerie robią obroty rekordowe. Oh, I think, there is a lot of free places here, so I think we should try. Wanna go for a ride? Kurczę, no mamy, ale odpust. Dobra, szukamy fiołkowych atrakcji. Dobrze, pokażemy wam tylko namiastkę tych wszystkich smakołyków. Oczywiście są miody o różnych aromatach i smakach. Pani tam przyrządzała naleśniki, są aromatyzowane czekoladki, oczywiście fiołkowe. Nie wiem jeszcze co zdecydujemy się jeść, ale tu jest oczywiście przetwórnia fiołków. Mamy jakieś jedzonka. Szukamy jedzonka, bo tutaj na razie wszyscy jedli coś z boulangerii, ale myślę, że nie będziemy się tutaj w boulangerii stołować. Natomiast no jak to na takim targu, zwłaszcza w piękną pogodę, multum atrakcji, rowerzystów też trochę, ale może to nie jest jakiś najfortunniejszy sposób poruszania się tutaj, ale zobaczcie, warto, żeby spróbować właśnie lokalnych smaków. Zobaczcie w ogóle, jak ludzie się tutaj cieszą tym wszystkim i jakie to jest dla nich ważne wydarzenie. Zaraz przepytamy Aleksandrę, co tam widziała, a ja się tutaj ulokuję troszkę z boku. Zobaczcie, mięsa. Francuzi są miłośnikami mięsa, tutaj za bardzo nie docierają. Takie moda na weganizm. Oczywiście pojawia się ten wątek, ale nie jest jakoś tak wyeksponowany jak u nas. Zaraz będziemy mieli parę słów komentarza od naszego lokalnego przewodnika. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? To jest, słuchajcie, ciasto z orzechów laskowych. Ty, Chris, uwielbiasz orzechy laskowe, bezglutenowe, bez mleka. Po prostu sama tak jakby masa z orzechów i z dodatkiem czekolady. Można sobie spróbować takie coś, ale to musisz mi dać Tutaj. do paszczy. Bardzo dobra. I też możesz pokazać, tutaj ludzie robią różne właśnie te orzeszki, różnych takich, wiesz, specjalnych jakichś tam deklinacji. Nie. A to? To jest to samo, bo to jest z czekoladą, a to jest zwykłe. Fajne bardzo.
No. To było super, dobra, musimy się chyba wycofać z tymi rowerkami stąd. To jest włoski, natomiast to jest stand z Włoch, więc to też nie jest takie jakby bardzo lokalne. A, bo tu się pan podłączył ze swoją włoską Oni się, ofertą. tak, oni się tutaj połączyli Z orzechami laskowymi. To jest jakieś ciekawe, to są jakieś orzechy w tym, kurkumie, o. A to są chyba słone? No, dobra. To jest jakaś włoska wyspa. Pardon, attention. Teraz znajdziemy sobie coś bardziej lokalnego. To niestety znak czasów, wszystko jest santé filmowane. Pamiętajcie, mówiąc santé do kogoś, trzeba popatrzeć mu prosto w oczy. A zaraz opowiemy, co jemy, natomiast no nie będą to, mamy bardziej lokalne piwko niż jedzonko, bo jedzonko zostało wybrane amerykańskie burgery, ale mają lokalny sznyt, tak? To jest, Jaki to jest z lokalny sosem sznyt? sera Roquefort i z grzybków, jakieś tam, nie wiem jakie to są grzyby. Lokalnych. Grzyby. Mam nadzieję, Lokalnych. że nie No są dobrze, no. codzienne. Czyli jak to się ładnie mówi, wilksedy owca cała. Jest to taka posilająca dobrze strawa ze sznytem lokalnym, ale w mocno znanym nam stylu. A z tak zwanych tutaj popitek mamy nicejskie piwo kraftowe, jak to się ładnie mówi. Ja mam Red Ale z 3 zbożami, tak? A ja mam pszeniczne, słuchajcie, nazywa się Mistral, ze skórką z cytryny z mentonem. O mentonie. A, to jest mentona, tak. Avec un reste du citron du menton. A w ogóle wiesz, że można kupić te owoce z mentony, co teraz robiły z których zbudowane były te rzeźby. Tak? A, podobno Można jakoś- kupić może za taniej nawet. 3 euro za kilogram, czy coś takiego? Nie wiem, może, no nie zdążę, ale Słuchajcie, to jest konfitowana, jest super w ogóle zrobione to mięsko, takie, wiecie, to się nazywa, jakby ten rodzaj wysmażenia to jest po francusku saignon, czyli krwisty. To nawet się gościu ciebie nie pyta, bo wiecie, ogólnie w restauracjach czy ten na targu, no to ci robi taki po prostu, jak według niego jest najlepszy. I we Francji standardem jest właśnie mięso takie, no, niedosmażone, czy niedosmażone, po prostu krwisty stek. krwiste, no jest taki, no. I jest, słuchajcie, cebulka w tym jeszcze, super. No dobrze, to ja w takim razie biorę się za swoją połowę. Iwan też i nasz tutaj Rafael też się zajada i mamy jeszcze piwko Superfunk z Riviery, Mistral Superfunk, a to jest w stylistyce znanej na przykład kolarzom z rowerów Luke. Dobra, bierzemy się za pałasz i zobaczymy, co jeszcze będzie dalej. Smacznego. Dobrze, jeszcze jednego brakuje w tej relacji, cen, bo zawsze lubicie znać ceny tych wszystkich przysmaków. Piwo kosztowało 4 euro. 4 euro, 4,50, przepraszam bardzo, za piwo wielkości 0,33. Standardowa wielkość, tak dla ciekawskich, Francuzi- nie, tutaj raczej nie ma. Pan ma sokę. Tutaj nie ma, wiecie, this is one of the specialties from here. It's a chickpea flour. Soka jeszcze wjechała. It's called soka. Może jeszcze dorwiemy na deser sokę. A burger kosztował ile? 15? Tak, burger był za 15. złotami. No i tak jak już mówiłam, tutaj nie ma piw 0,5. Piwa są mocne i są dosyć drogie. Zresztą wiesz, no 4,50 to jest jednak sporo. I są małe, ale są... Ale w sklepie dostaniecie butelki półlitrowe, ale to są jakieś importowane piwa, między innymi polskie w sklepach rosyjskich są. Albo dostaniecie półlitrowe puszki. Natomiast typowa butelka francuska piwa to jest 0,33. We were talking about the beers. Dobra, teraz przechodzimy już na wyjaśnienie. Widzimy się jeszcze na pozostałych elementach Fête de Violet. Słuchajcie, ciężko było sobie wcześniej wyobrazić, jaką to skalę przybierze to całe wydarzenie, ale wygląda na to, że jest po prostu tyle ludzi,
Nie wiem, myślę, że doczekamy do początku tej parady fiołkowej. Zobaczymy, jak będzie z dostępnością oczywiście miejsc do jej podziwiania. Widzę, że tutaj ludzie się już powoli ustawiają. Jest ogólnie jeden wielki festiwal jedzenia i picia. No jak to na tego typu festynach. Fiołkowe są głównie dekoracje, miody, perfumy i wyroby mydlarskie. No i oczywiście niektóre osoby są ubrane na fioletowo, natomiast tutaj odbędzie się ta główna parada fiołkowa i na końcu będzie bitwa fiołkowa, czyli obrzucanie się pewnie płatkami fiołków. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy się ukaże na tym materiale. We will see, jak to się mówi, ale wygląda to fajnie, no fajnie zobaczyć po prostu, jak się tutaj lokalna ludność integruje, czym się zajmuje w słoneczne, wiosenne powoli weekendy. Słuchajcie, wygląda na to, że doczekaliśmy i doczekaliście parady Tourette-sur-Loup, przepraszam, z okazji Fête de Violet i za chwilę zobaczcie, jak to, zobaczymy my, jak to się tutaj wszystko odbywa. Jedziemy z tym. Dobrze, słuchajcie, parę migawek z tej parady fiołkowej. Normalnie tutaj fiesta, że to jest szok, jest 10 razy więcej w ogóle ludzi niż mieszkańców. Chyba cały region tutaj zjechał, naprawdę, ale jest mnóstwo Włochów, mnóstwo jest. Idzie orkiestra dęta, jak zwykle na takich festynach. No. Co tu się dzieje? Zobaczcie w ogóle, ile ludzi. To jest dla nich jakieś mega ważne wydarzenie, no. N'oubliez pas de tenir vos enfants, de bien motiver pour pas vous faire beaucoup. Voilà. Our beer friend from before. Oh yeah! This is the first beard of the night, of the day. He knows where the party is. Le char des amis. Le char des amis. To jest gołąb? Jakiś gołąb pokoju? Nie, to jest Kolaps. gołąb, fiołkowy gołąb. Kolaps. Dobrze, niech będzie. Dobra, zobaczymy, co jest dalej za chwilę. Dobrze, druga jest atelier cuisine. Voilà pour cette belle fête de la Violette. Piekarze z wioski. Piekarze. Viennent de bras, très beau portrait. To jest dobre, to jest jakiś smog. Wilk. Ten wilk z tej czeskiej bajki. Wilki zajac. Wielki zając. No pagadi. O, ten na górze ma już trochę dosyć. O, to jest dobry sprzęt do robienia zdjęć. Tablet. O, patrzcie. Allez, on peut les applaudir, on n'entend pas le public. Nie no, festyn pełną gębą. Un du bruit pour l'Italie. D'accord, qu'est-ce que c'est? C'est un lapin. Lapin. Co tu się dzieje z tymi dziećmi? O, jakieś minionki. Have a cyclist companion. Minionki, les mignons. Les mignons. Dobrze, teraz odbywa się, tutaj te wszystkie platformy się prezentują, zatrzymują się
prezentują się publiczności. No, jest rozgardiasz pracuje wszyscy tutaj z naszego towarzystwa się świetnie bawią. Chyba bitwy fiołkowej nie dotrwamy. Ja tutaj się zastanawiam, bo się z kolegami zwyczajnie, bo jest minionki, gdyby te dzieci wybrane przez za bagietki albo za... No właśnie, bo patrzcie, że tam jest minionkowe są, minionkowa platforma. Nie wiadomo, było, a tu już jest bardziej regionalnie, jak zespół pieśni i tańca Mazowsze. Ale w ogóle to jest tak randomowy zbiór rzeczy, że się nie trzyma kupy. Aha, bo tu poszczególne wioski mają chyba reprezentację. Tak. To jest Pondulu. Dobrze, mamy kolejną platformę, tym razem pełną znowu dzieci. Jest kogut, Jest jakiś... jest symbolem Francji. O! Nie spadnie Jolcia, jest Le Grand Coq. Jest kot, ale to nie jest kot sportif, tylko taki upasiony kot jakiś. Ale on się buja cały, patrzcie. Ale to jest naprawdę odpust, to jest odpust, kurczę. Nie no, to jest festyn po prostu pełną gębą. Et voilà, je vois un beau panache d'un beau Ale fajnie zrobione to są kwiaty. le bel crête, Ils sont 12 à porter ce coq, 600 kg. la poids de 600 kg quand même. Il faut dire que ce sont des il peut faire tout ce qu'il veut. Dobra, to już może ostatnia z atrakcji. Comme tous les coqs, il a un beau Czekamy na panache. bitwę, bo teraz będzie bitwa kwiatowa. Une grande poule, C'est hein. un vrai coq. Voilà. Un beau palmier avec plein de mimosas et des œillets et des violettes. Voilà. C'est énorme. C'est formidable de voir tant d'engouement avec ces gens qui sont bénévoles pour faire tout ça. Parce que ça représente des heures de travail et ils sont très nombreux. Voilà, les deux. On encourage le coq français là. Le coq de Tourette sur Loup. Le coq qui est représenté cette année pour la fête, puisque nous accueillons le mondial du rugby en 2020 qui est super. Bravo, donc le club de football qui est le club Klasiko idzie. C'est superbe aussi ce chat. Ah, il est magnifique, ils sont tous magnifiques. Il est vraiment super. Franchement, monsieur le maire, vous pouvez être fier de participer. Allez, on applaudit s'il vous plaît le club de foot FC Football de la Tour de l'Horloge. Ah, ce char incroyable. Et tout le monde a participé, hein, les enfants, les familles, les parents. Dobra kochani, dotrwaliśmy do końca. Jest teraz batalia, bitwa kwiatowa na fiołkowym święcie w Tourette-sur-Loup. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje, a my już prawie się zaraz... bo i teraz wszystkie te kwiaty będą rozrzucać po ludziach. Tak wygląda bitwa kwiatowa. Nie, no powiem wam, że wydarzenie jest specyfik. Ale to jest jakieś Specyfikmo. stąpione. A wiecie, że na przykład w Dunkerce jest taka tradycja na karnawał, że rzucają śledziami. Chyba jest Aha, lepsze no jednak to kwiaty chyba lepiej kwiatami. No. są. Dawaj kwiat. O, są violety. Są, tak? No tak, bo teraz trzeba złapać fiołka na szczęście. Yeah, like, No dobrze, so what do you think about the La Fête de Violet?
No, co ja myślę o Fête de Violet, że jest taki odpuścik, no. Uczestniczywały się jakieś kwiatki. Jest to festyniarska okazja, ale... Łapie. Leci? Leci. Tutaj, no chcę Ale warto zobaczyć coś takiego na pewno. Nie, fajne, to chcę bukiet jakiś. Dawaj, Dobra. bukiet, złap maj. Idziemy polować na bukiet kwiatów. Fiołków. Zobaczcie, jak się wszyscy biją o te kwiaty. Ja też zostałem wysłany na misję fiołkową. Normalnie jak na weselu. I idę, kurde, powalczyć o fiołka dla Aleksandry. Pardon. Voilà, on est Rafa już ma jeden ten kwiatek. Dobra, biorę się za polowanie. Kurde, mam! Złapałem, kurde, fiołka wymęczonego strasznie. Ale mam go, patrzcie. Jest trochę to trwa. Nie wiem, czy było warte tego poświęcenia, ale... O, Trochę to trwało i took a while, but I think it was worth trying. For sure it was worth. So what's your combination of flower? Oh, you've got all of this. Whatever I could catch. That's my Okay. yes. Okay, so where is Iwan? Iwan is still... He went there to get some... I saw him. Okay, so... No dobrze, kochani, słuchajcie, to byłoby gdyby chyba tyle z Fête de Violet, jeszcze się podsumujemy gdzieś tam na wyjściu. Tak. Było bardzo fajnie. Jak się spotkamy z Iwanem, było fajnie. Taka substytut naszego Fête de Citron, które trochę przegapiliśmy. Nie, no przecież byliśmy na hike. No tak. Ja nic To nie to samo. przegapiłam. W każdym razie jeszcze pożegnanko za chwilę, jak złapiemy Wow. Iwana. Dobrze, kochani, myślę, że tu już zakończymy. Skończyło się właśnie Poisson. Fête du Violet. Fête de Violet. Fête de Violet 2023. Ivan is already consuming his coffee and a croissant. Petit souvenir, il a limoncello. Pour chauffer la route de retour. Et aussi il a nougat. Wait. And aussi Votre, Yeah, Pour this votre is like, copain? you know, gourmand store. no i jest gourmand tu. So, beaucoup de souvenirs. Iwana, beaucoup de souvenirs, czyli mamy odhaczone, no w przyszłym tygodniu jest zupełnie coś innego. Jest Parigny, Paryż Nicea kończy się w niedzielę, dlatego tą niedzielę postanowiliśmy spożytkować na festyn. Thank you guys very much Yes, for this wonderful Sunday. thank you. It was nice to be a part of this adventure. So teraz sobie odstoimy swoją... no też nie ma kolejki do wyjścia z miasta. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zawsze fajnie pokazać coś lokalnego. Także dziękujemy Aleksandrze też za i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. A bientôt, bisous, ciao, ciao.